Łatwiej i przyjemniej. Drodzy Państwo, czyż nie tak chcemy żyć? Wywoływanie uśmiechu na naszych twarzach musiało towarzyszyć bohaterom dzisiejszego odcinka w momencie konstruowania przez nich wynalazków. W programie już za chwilę twórca innowacyjnego robota do gry w piłkę nożną oraz osobistego suplementu diety, który może mieć na nas pozytywny wpływ. Petros Psylos, serdecznie zapraszam. Program zaczynamy od historii niezwykle przedsiębiorczego dwudziestolatka, który mając korzenie ukraińskie, postawił na Polskę i tutejszy zmysł przedsiębiorczości. Wadym Melnyk stworzył pierwszy na świecie robot-zabawkę do gry w piłkę nożną, a to nie jedyny jego wynalazek. Otrzymał wsparcie z programu Platform Startowych w Polsce Wschodniej. Swój projekt rozwija także w Warszawie, gdzie wyraźnie zainspirowała go miłość Polaków do gry w piłkę nożną. Co Cię zainspirowało do stworzenia tego projektu? Czyżby zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji? I tak i nie. Półtora roku temu z zespołem naszych inżynierów rozmawialiśmy o ciekawych projektach, które mogą powstać z tej naszej wiedzy, z tego doświadczenia, co mamy. I doszliśmy do wniosku, że kiedyś na studiach bawiliśmy się dużymi robotami do gry w piłkę nożną. Są ogólnoświatowe turnieje, tak zwane soccer bot, gdzie zespoły studentów budują duże roboty. No i pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć takiego robota, tylko mniejsze postaci, żeby od razu można było odpalić go, odpalić aplikację mobilną i nim się bawić. Zacznijmy od samego początku. Jak działa Wasz wynalazek? W tej chwili jest to zestaw dwóch robotów sterowanych przy pomocy smartfonów do gry w piłkę nożną. Roboty są takiego rozmiaru, to jest pewnie około 7 cm, nie przekraczają rozmiaru zwykłej myszki komputerowej. Mają w sobie tak zwane Omni Wheelsy. I to jest jedna z najciekawszych rzeczy, których nie mają inne roboty, bo to są specjalne koła, które w środku mają dodatkowe rolki, które pozwalają robotu bez skręcania jeździć w dowolną stronę. Więc poruszają się tak jak zwykły piłkarz, mimo tego, że mają tylko koła. Wasza gra odbywa się w świecie rzeczywistym, łączycie się oczywiście z telefonami komórkowymi, ale po co tworzyć coś fizycznego, jak można w smartfonie zaprojektować całkowicie wirtualną aplikację? Po pierwsze, ludzie lubią świat rzeczywisty i nawet jak sobie teraz popatrzysz na to, co się dzieje z rynkiem VR-u, on rozwija się o wiele wolniej niż oczekiwali inwestorzy. Natomiast o wiele większy popyt, zapotrzebowanie ma rynek AR-u, czyli tak zwanej augmented reality, rozszerzonej rzeczywistości, kiedy ludzie jednak współdziałają ze światem rzeczywistym, ale widzą pewne hologramy. Więc to, co my próbujemy zrobić, to próbujemy stworzyć piłkarzyki w wersji 2.0. Biorąc pod uwagę te najnowsze technologie, które są dostępne na rynku, no bo tak naprawdę piłkarzyki od 200 lat się nie zmieniały. My targetujemy przede wszystkim w dzieci w wieku, nawet nie tyle w dzieci, a w rodziców, które mają dzieci w wieku 7-14 lat, ale przez to, że to nie jest gra dla pojedynczej osoby, tylko to jest gra grupowa, no to ojciec też w nią się angażuje. Po akcencie słyszę, że pochodzisz z Ukrainy. Jak się czujesz w Polsce jako młody wynalazca? Pięknie. U nas teraz w naszych spółkach łącznie pracuje około 60 osób. Zatrudniamy kilka osób też z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi, zatrudniamy bardzo dużo osób z Polski, z zagranicy. Więc po pierwsze mamy bardzo interdyscyplinarne, a po drugie interkulturalne zespoły. Mi się wydaje, że w tej chwili świat robi się na tyle globalizowany, że nikogo już nie obchodzi, czy ja jestem... Nie ma znaczenia, czy ja jestem z Polski, czy ja jestem z Ukrainy, czy pochodzę z Chin. Wiesz co, ja studiowałem też w wielu różnych krajach, studiowałem w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii i w tamtych krajach, szczerze, jeżeli jesteś człowiekiem inteligentnym, jeżeli otwarcie podchodzisz z sercem do innych ludzi, nikt cię nigdy w życiu nie będzie dyskryminował. Fundusze europejskie odegrały chyba dużą rolę w Waszym projekcie. Tak, bardzo dużo. RoboSoccera zaczęliśmy rozwijać z własnych pieniędzy. Zainwestowaliśmy w niego około 50 000 złotych. Natomiast to, że wzięliśmy udział w platformach startowych, to po pierwsze pozwoliło nam bardzo mocno dopracować model biznesowy, pozyskać bardzo ciekawych partnerów, które teraz
za chwilę pomogą nam rozwijać ten projekt globalnie. W dzisiejszych czasach bardzo ważny jest tempo wzrostu i ten tak zwany time to market. I bez funduszy europejskich wiele z tych rzeczy, które teraz robimy i rozwijamy, byłyby po prostu niemożliwe, bo nie mielibyśmy tak szybkiego wejścia na rynek. Więc te pieniądze, które dostajemy tak naprawdę bezzwrotnie, pomagają nam skalować się kilkanaście razy szybciej niż gdybyśmy finansowali wszystko sami. I to jest nieba a ziemia. Jakość i innowacyjność tych startupów, co jest teraz, jest kilka razy wyższa. Właśnie mi się wydaje, że dzięki funduszom europejskim. Pozostajemy w Warszawie, by poznać bardzo kreatywnego studenta medycyny, który stworzył w swoim rodzinnym Lublinie personalizowany i ekologiczny suplement diety. Zainspirowała go coraz większa dbałość Polaków o zdrowie i dobry wygląd. Co jednak różni jego projekt od innych dostępnych na rynku suplementów diety? Sprawdźmy. Przed naszą rozmową dotarłem do bardzo ciekawych statystyk. Prawie połowa Polaków zażywa codziennie suplementy diety. Chyba z myślą o tych Polakach stworzyliście wasz suplement. Ten suplement jest stworzony dla ludzi, którzy nie mają czasu, żeby dbać o swoją dietę, albo ich dieta po prostu nie jest prawidłowo zbilansowana. To rozwiązanie jest indywidualne, przez co nie tylko są to osoby, które przyjmują suplementy, które widzimy w aptece, ale to jest to też rozwiązanie dla osób, które jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób się suplementować. Skład tego proszku, który jest w środku, wy dobieracie. Tak, dobieramy go, do tego służy algorytm oraz wsparcie specjalistów dietetyków i każdy suplement jest tworzony indywidualnie. Czyli jakąś ankietę wypełniam Tak, wcześniej. na samym początku jest wywiad zdrowotny, na podstawie którego my oceniamy, jaki jest twój styl życia, jak się żywisz, czy masz jakieś choroby, możesz dostać swoje wyniki badań laboratoryjnych, badań krwi. Na tej podstawie tworzymy indywidualnie dobrany preparat. Ta receptura jest zgłaszana na produkcję, gdzie na manufakturze ręcznie przez laborantkę jest tworzony właśnie ten produkt, czyli każdy suplement jest indywidualny, jest unikalny tak naprawdę. Nie ma dwóch produktów o takim samym składzie. Rozpocząłem właśnie wywiad, jeszcze przede mną 21 pytań w dziale odżywianie. Tak. Jedno z nich, czy spożywasz olej lniany i siemię lniane? I muszę odpowiadać zgodnie ze stanem faktycznym. Dokładnie. Wciskam nie, bo nie spożywam. I system kolejne pytanie zaproponował. Co na bazie tych danych powstaje? Czy analizuje je system, czy trzeba jakiegoś mądrego człowieka, który nam to wszystko przeanalizuje i zaproponuje suplement diety? System tylko oszacowuje, czyli on podaje mi pewną podpowiedź, co może być niedoborowe, na czym się należy skupić. Potem ja jako specjalista pochylam się nad tym, dokładnie analizuję cały wywiad, tak żeby potem ten skład jeszcze skorygować, czyli za tym zawsze stoi człowiek. Jesteśmy na 15 pytaniu. Czy to długo potrwa? Cały wywiad ma około 70 pytań, ale jest tak skonstruowany, że jego wypełnienie zajmuje około 5 minut. Jeżeli sobie spokojnie w skupieniu usiądziemy i to wypełnimy. Kiedyś w serialu Dr. House powiedział, że wszyscy pacjenci kłamią. Skąd wasz system wie, że ja nie kłamię na przykład? Po pierwsze, system ma zabezpieczenia, które pozwalają nam takie błędy wykryć, to jest raz. A druga sprawa, jeżeli skłamiesz, że na przykład podasz, tak jak tutaj 999 treningów w tygodniu. w tygodniu, No zobaczymy. to wtedy ja zanim otrzymam rekomendację do zgłoszenia, to się z tobą skontaktuje. Także zawsze jest człowiek, który to weryfikuje. Podobnie jest z lekami. Tutaj no, też ufamy to, że jak ktoś kupuje sobie suplement, no to nie będzie chciał kupować czegoś, co jest po prostu bublem, tylko chce to dopasować do siebie. Na podstawie ankiety, którą wypełniłem na stronie, przygotowaliście indywidualny suplement diety pod moje potrzeby. Tak jest. Ten proszek się po prostu wsypuje do wody. Z uwagi na to, że nie ma żadnych substancji przeciwzbrojających ani innych wypełniaczy, Zamieszać teraz, nie? tak, robią się grudki i trzeba poczekać chwilkę, aż to się odpowiednio rozpuści. I w ten sposób powstaje napój, który wystarczy sobie rano wypić. Dodatkowo jeszcze mamy do tego pozytywny nawyk, czyli wypicie szklanki wody. Faktycznie smakuje to dobrze, ale co tutaj właściwie takiego innowacyjnego w porównaniu do tego, co już jest? To jest suplement drugiej generacji, czyli innymi słowy indywidualny suplement. Jego skład jest każdorazowo dopasowany do potrzeb osoby, która z tego korzysta. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest stworzony
w seriach, które wystarczają tylko na miesiąc. Nie ma żadnych konserwantów, wypełniaczy, przez co trzeba trzymać go w lodówce. No i jest kompletny, czyli suplementując ten produkt nie musisz korzystać z innych, czyli można powiedzieć, że jest ekologiczny, bo to jest tylko jedno kartonowe opakowanie. Dzięki funduszom europejskim zrobiliście dużo. Prawdopodobnie większość tych rzeczy nie byłaby możliwa bez wsparcia funduszy. Jaką widzicie przyszłość w perspektywie funduszy europejskich? Przede wszystkim ta dotacja, którą otrzymaliśmy, pozwoliła nam postawić produkcję, skonfigurować oprogramowanie oraz postawić całą logistykę, która jest niezbędna do tego, żeby to wszystko przebiegało sprawnie. Kolejnym krokiem jest dopracowywanie oprogramowania, tak żeby ono coraz lepiej analizowało potrzeby klientów i żeby ten skład coraz lepiej się dopasowywał. Oprócz tego będziemy również tworzyli aplikacje mobilne, które będą wspierały użytkowników w zmianie codziennych nawyków zdrowotnych. Bohaterowie dzisiejszego odcinka skorzystali ze wsparcia platform startowych dla Polski Wschodniej, a konkretnie dla województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Otrzymali także dofinansowanie z funduszy europejskich. Osoby planujące rozpocząć biznes na terenie Polski Wschodniej wkrótce będą mogły zgłaszać się do platform, a następnie aplikować o pieniądze na własny innowacyjny pomysł. W jaki sposób będzie przebiegała aplikacja? Po pierwsze, trzeba będzie wypełnić aplikację online, która będzie dostępna na stronie platform, w której opiszą Państwo swój pomysł, wskażą, na czym polega jego innowacyjność, jakie są przewagi konkurencyjne tego rozwiązania i jaki jest potencjał biznesowy. Następnie te zgłoszenia będą oceniane w platformach startowych, które następnie zwrócą się do osób, których pomysł wyda im się najbardziej interesujący. Dostaną wówczas Państwo zaproszenie do udziału w panelu ekspertów, gdzie już na żywo będą mogli Państwo zaprezentować swój pomysł i odpowiedzieć na pytania ze strony ekspertów. Jeżeli zakwalifikują się Państwo do udziału w programie, już w pierwszym kwartale 2019 roku rozpoczną Państwo intensywny, kilkumiesięczny program inkubacji. Będzie to polegało na intensywnej współpracy, gdzie Państwa przewodnikiem będzie menadżer inkubacji przy wsparciu ekspertów, mentorów i całego pakietu usług specjalistycznych i podstawowych, które sprawią, że ten pomysł, który rozpoczął się u Państwa w głowie lub na kartce, będzie mógł się przekształcić w dochodowy biznes o potencjale na rynek krajowy, jak również na rynki zagraniczne, o czym świadczą doświadczenia startupów, o których dzisiaj usłyszeliśmy w programie. Zachęcamy do śledzenia informacji dostępnych na stronie www.platformystartowe.gov.pl i do aplikowania do udziału w programie. Więcej informacji na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w punktach informacyjnych funduszy europejskich dostępnych w każdym województwie. Program Gen Innowacyjności pokazuje zdolnych twórców i inspiruje do działania. My oczywiście widzimy się już za tydzień. Pozdrawiam.